that I could stay. Wish for this moment to never go away. Rozpoczynamy nową podróż. Tym razem wybraliśmy się na środek Australii i witamy Was z Ayers Rock. Mam nadzieję, że tak to się wymawia, bo słyszeliśmy już tyle różnych opcji wymowy, że już sam nie wiem. Natomiast to co najważniejsze, witamy w Uluru. Tak, bardzo się cieszymy, bo było to na naszej bucket liście, odkąd przyjechaliśmy do Australii, więc w końcu się ta podróż spełnia. Jest strasznie dużo much i jest bardzo gorąco, ale właśnie odebraliśmy samochód, który za nami stoi. Nie można sobie wyobrazić lepszego samochodu na tego typu wyprawę, moim Tak, zdaniem. jest naprawdę super, no ale tak jak Maciek powiedział, dopiero co dolecieliśmy, więc ogarniamy się powoli. Zaraz lecimy do hotelu, żeby się zameldować. No i rozpoczynamy tą przygodę. Strasznie dużo much, strasznie gorąco, więc o wszystkim Wam opowiemy, jak się leciało, jak to wygląda tutaj na miejscu, jak tylko się udamy do hotelu i będziemy mieli chwilę spokoju, więc ruszamy. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. Trochę się podziało od tego, jak wyruszyliśmy i żegnaliśmy się z Wami spod lotniska. Zameldowaliśmy się, zrobiliśmy pierwsze zakupy i zapewne zastanawiacie się, co mam na głowie. Mam na głowie to, co ratuje tutaj po prostu życie, czyli siatka na muchy, bo jest tutaj no nie do wytrzymania. Nie wiem, czy widzicie, ile tego wokół mnie lata. I tutaj pierwszy protip dla Was jest taki, żeby kupić to w jakimś większym mieście. Jeżeli na przykład lecicie z Sydney, z Brisbane i tak dalej, to kupcie to tam, bo kosztuje to dosłownie $2-3, a tutaj musicie za to zapłacić 10-15, a będziecie tego potrzebowali, bo jest tych much po prostu ogromna ilość. Więc taka polecajka dla Was. Kilka innych informacji. My korzystamy z wypożyczalni Thrifty, jeżeli chodzi o wypożyczenie samochodu, i wydaje mi się, że większość osób też z takiej wypożyczalni tu korzysta, bo tam tylko była kolejka. Do innych stanowisk raczej tego nie było i to nie jest reklama Thrifty, to nie jest materiał sponsorowany. I zameldowaliśmy się w hotelu The Lost Camel, czyli jednym z tych punktów w ramach całego Ayers Rock Resort. No dobra, ja tutaj opowiadam, no ale wszyscy wiemy, że jesteście tutaj dla tego widoku. Wow, naprawdę to zapiera dech w piersiach. Nie spodziewałem się, że zrobi to takie wrażenie. Już się powoli te kolory zmieniają. My jesteśmy teraz na zachód słońca. Zostało nam jeszcze 20 minut. My jesteśmy akurat w kwietniu i wtedy zachód słońca jest godzina 18:30. I z jeszcze rzeczy, które zapierają dech w piersiach, to jest ta czerwona ziemia. Kolor tej ziemi jest po prostu nierealny, niesamowity, jakby człowiek był po prostu na Marsie. Więc tyle z takich pierwszych spostrzeżeń. Wracam do oglądania tego przepięknego Uluru przy zachodzie słońca i dołączam do Nati. Jest godzina 6:19 i właśnie wyruszamy na pierwszy wschód słońca. Podekscytowana? Bardzo. Od 5 na nogach. Ty właściwie od 5:30. Jak dobrze, że my tu jesteśmy w późniejsze miesiące, bardziej zimowe, bo dzięki temu wschód jest o 7 z kawałkiem, a tak to musieliśmy się zrywać jakoś o, nie wiem, 4 nad ranem, żeby dojechać, więc z mojej perspektywy osoby, która nie przypada za wczesnymi porankami, to dobrze, że tak w miarę rozsądnie. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know. Ja wiedziałem, że będzie tak zimno, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak zimno. Jest 11 stopni. Wow. Time you're away. I long for you so much I can find my way. Powiem Wam, że naprawdę fajnie to wszystko jest zrobione. Dużo jest takich fajnych miejsc, żeby się zatrzymać. I śmiejesz. Powiem Wam, że naprawdę fajnie to wszystko jest tutaj zrobione. Dużo jest takich miejsc, żeby się zatrzymać, zrobić zdjęcia.
i na tyle jest to takie rozrzucone po nie wiem jak to nazwać. No, że nikt na sobie nie stoi. Tak, nie ma takiego uczucia, że nie masz prywatności, żeby poobserwować tą skałę i tutaj wszystko dookoła, tylko naprawdę można się trochę tak odsunąć od wszystkich. Zrobić fajne zdjęcia, więc naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. Kojarzycie, że na punktach widokowych często, jeżeli jest jakiś jeden punkt, no to jest mała platforma, na którą wszyscy się ładują i każdy tylko się przepycha, żeby zrobić zdjęcie. Tu tego problemu nie ma, bo mamy pierwsze miejsce do robienia zdjęć. Potem są dwa takie miejsca na podwyższeniu, więc naprawdę tego jest całkiem sporo. No i robi wrażenie ta skała, jest naprawdę piękna. A jeszcze moja jedna obserwacja, i strasznie śmiesznie się to mówi, bo nagrywamy to po raz drugi, mam déjà vu, to, że naprawdę polecamy Wam chyba, jeżeli macie taką możliwość, zdecydować się na podróżowanie na własną rękę, czyli pożyczacie samochód i sobie sami decydujecie, gdzie i kiedy jesteście, bo no, przyjechało mnóstwo autokarów, przyjechało mnóstwo ludzi, przyjechali, zrobili zdjęcie i już muszą biec do autokaru, bo coś innego się tam dzieje, mam zaplanowaną jakąś zbiórkę czy coś, a my tu możemy zostać, już jest mniej ludzi, więc pewnie też będzie fajniej zrobić jakieś więcej zdjęć, nagrań, no i w spokoju się cieszyć tą przepiękną górą. I w ogóle jest strasznie dużo Polaków. Nie wiem, czy to jest coś, co kiedykolwiek ktoś nam mówił, ale Nawet na lotnisku była cała grupa z flagą Polski. strasznie dużo Polaków, mega dziwne. No, więc pozdrawiamy wszystkich Polaków, którzy przyjęli w tym samym czasie. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Jesteśmy gotowi, zaczynamy pierwszy walk. Mamy już siatki. Niestety muchy już się pojawiły, rano jeszcze ich nie było. No więc się zabezpieczamy, bo jest to dosyć irytujące. A jaki my ten walk robimy? Robimy walk, który się nazywa Uluru Base Walk. Jest on dookoła skały, zajmuje 10 km. Powinno 3,5 nam godziny. zająć tak 3,5 godziny. Więc no, zapowiada się bardzo fajnie, ale jest to bardzo spokojny walk i bardzo taki łagodny, więc przyjemnie. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. Spacerujemy. Dziękuję za wszystkie komentarze mówiące o mojej siatce. Jestem pewien, ale naprawdę ona tutaj ratuje twoje samopoczucie, bo jak musisz się odganiać ciągle od tych much, cały jestem pokryty tymi muchami na rękach i tak dalej, ale jest ok. Jestem pod wrażeniem ludzi, którzy nie mają tych siatek, jak oni z tym sobie dają radę. Natomiast słuchajcie, no to co najważniejsze, chodzimy sobie wokół tego Uluru i wow, no na mnie osobiście największe wrażenie robi to, jak pokryta jest ta skała, czyli naprawdę wygląda tak, jakby ktoś miał pędzel i robił takie ciapki farby na niej, jakby to było jedno wielkie malowidło. Z czymś takim mi się kojarzy. Dla Ciebie, Nati, co najbardziej coś, co robi wrażenie na ten moment? W ogóle jaki Ty jesteś komandos. Zobacz. To, że jest to takie wysokie, jak się jest blisko skały, bo jak się jest daleko, to się wydaje, że to po prostu jest zwykła skała, nie aż tak wysoka. A dowiedzieliśmy się, że jest to wyższe od wieży Eiffla, co jest mega śmieszne, bo nawet jak się stoi przy tej skale, no to wiadomo, że jest to przeogromne, ale przez to, że wieża Eiffla jest trochę taka węższa, to Jest wydaje mi się, spiczasta, tak, taka jest to takie trochę smukła. inne odczucie, a tutaj jednak jest to przeogromne. Tak jest. No, tak jakby pokazywaliśmy, cała ta trasa dookoła góry 10 km, więc to Wam pokazuje, jak ogromna formacja skalna tutaj jest. Kolejne kilka kilometrów trasy za nami, więc robimy kolejny meldunek z przemyśleniami. I tak właśnie idziemy i sobie rozmawiamy o tym, że jest tu bardzo spokojnie. Naprawdę, robimy ten Uluru Base Walk. Spodziewaliśmy się tłumów.
a tak naprawdę nikogo tu nie ma. Idziemy sobie, mijamy jakąś jedną parę, jakąś drugą parę na rowerach, a tak to po prostu sami na ścieżce. Coś pięknego, jeżeli chodzi o takie wyciszenie się, a to, co pomaga jeszcze się wyciszyć, to jest moja autorska rozkminka, czyli to, że poza tym Uluru, ja ciągle nie wiem, czy to się faktycznie nazywa Uluru, poza tym tą przepiękną skałą i górą, dla której tu jesteśmy, tu nie ma nic dookoła, jest płasko i to sprawia, że dla mnie nie jest to przytłaczające. Jest tak, że ja widzę tą skałę, a jak spojrzę w lewo, to widzę nieskończoną równinę i daje to poczucie tej przestrzeni, takiego oddechu. Naprawdę, w ogóle ten vlog będzie stał pod słowem stwierdzeniem naprawdę. Chyba powiedziałem to już z 15 razy w tym vlogu. Robi to ogromne wrażenie. A ostatnia rozkminka, którą mieliśmy, to, że jest dopiero 9:30, a temperatura tak podskoczyła i już bluzy oczywiście powędrowały na pasy. W pewnym momencie samochód pokazywał 9 stopni, a nagle się zrobiło chyba 25, Tak. więc naprawdę szybko. Tak, więc od razu kremy przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne, bluzy poszły w odstawkę. No i robimy już taki bardziej gorący spacer. Coś jeszcze? Tobie się podobały bardzo rowery, które tu jeżdżą. Jest taka marka tutaj Outback Cycling i spodziewalibyśmy się, że raczej jak ktoś robi coś Czasami takiego. są takie rowery, które są z jakieś, nie wiem, czerwone z żółtym, chamskim logo, a tutaj po prostu wszystko O, pięknie. będą jechały. No właśnie, może nagrasz. Muszę tak sprytnie stanąć, że niby siebie nagrywam, a przyjadą za mną. Uwaga, za 3, 2, 1. Piękne rowery. I drugi piękny rower. No, pasujące do klimatu. Po prostu są w takich ładnych kolorach i naprawdę pasują, więc nawet jak sobie ktoś będzie chciał jakieś ładne zdjęcie zrobić, no to właśnie się wpasuje w klimat, więc super. Fajnie Tak przemyślane. Taka mała rzecz, a naprawdę super. Jest. Time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth. Tyle wam opowiadam o tej pięknej czerwonej ziemi. No ale spójrzcie, jak to wygląda. Jaki jest kontrast pomiędzy zielenią a tą ziemią. No wygląda to kosmicznie. Musicie to widzieć. Ile tu jest tych much. No po prostu jest dramat. Podobno najwięcej jest ich od grudnia do kwietnia. My jesteśmy w kwietniu. Jest ich cholernie dużo. Więc taka dla was wskazówka. Nie odzywaliśmy się zbyt dużo po tym, jak zrobiliśmy sobie ten walk. Dookoła będziecie mieli czytającą Natalię w tle, a ja wam będę opowiadał. Nie odzywaliśmy się długo po tym, jak zrobiliśmy ten walk dookoła, ten Uluru Base Walk, bo strasznie byliśmy jakoś zmęczeni już. Te muchy nas wykończyły, było strasznie gorąco i tak dalej, ale już śpieszę do was z podsumowaniem. Najważniejsza myśl jest taka, że wow, nie widzicie, ile tego teraz jest. Kosmos. Najważniejsza myśl jest taka, że może nawet jak tak stanę, to będziecie mieli Uluru w tle. Jeżeli zobaczycie Uluru wschód słońca, jeżeli zobaczycie Uluru przy zachodzie słońca i zrobicie sobie ten 10-kilometrowy spacer dookoła Uluru, albo przejeździecie się rowerem, po prostu w jakikolwiek sposób, nawet możecie segwayem. No patrzcie, wow, strasznie to jest rozpraszające. Jeżeli też robicie te 3 rzeczy, to naszym zdaniem to wam daje pełne poczucie Uluru i tego, że jak ta skała wygląda z każdej perspektywy. Nas to w pełni zaspokoiło i wydaje mi się, że dla większości osób takie 3 rzeczy do odhaczenia przy Uluru będą w pełni wystarczające. Dodatkowo, po tym jak zrobicie sobie ten walk, albo po tym jak przed walkiem, jest obok Centrum Kultury, gdzie możecie... Matko, ile tego jest! W tym Centrum Kultury możecie poznać więcej historii, możecie poznać trochę o sztuce, obejrzeć materiał o historii w ogóle Uluru i ludności tutaj pierwotnej, bo naprawdę historia ta w Australii jest wyjątkowa. Zachęcam do zagłębienia się. W skrócie, to oczywiście od lat należało do aborygenów.
Potem wiadomo, co zrobili Australijczycy. Chcieli sobie zawłaszczyć tutaj te wszystkie ziemie i dopiero potem, dosyć stosunkowo niedawno, zostało to oddane z powrotem w ręce ludności tutejszej, pierwotnej. Fascynująca historia. Zachęcam do zagłębienia się, bo jest naprawdę w czym. To chyba tyle. Jutro ruszamy do Kings Canyon, więc nie będzie już uluru, będzie trochę coś innego, ale też przepięknego. Walking the light. I think that I'm going to hiding. Po 3-godzinnej podróży w końcu dojechaliśmy do Kings Canyon. Była to długa podróż, staliśmy około 5 rano, więc dosyć wcześnie, żeby się ogarnąć ze wszystkim i wyruszyć tak naprawdę jak tylko był wschód słońca, bo ogólnie 3 godziny w jedną stronę. Walk, który tutaj robimy, będzie trwał około 4 godzin i potem musimy wracać kolejne 3 godziny. No i niestety musimy się dosyć sprężać, żeby wrócić jeszcze przed zachodem słońca, bo jednak te dróżki tutaj są dosyć takie stresujące. Maciek liczył samochody, ile w końcu wyszło? Potem więcej, ale tak przez większość czasu to nas minęły 2 samochody i tyle. No, przez większość drogi 2 samochody nas minęły. Później już na samym końcu było trochę ich więcej, ale mega śmiesznie, bo strasznie długa podróż, a bardzo, bardzo mały ruch, więc utknąć w nocy pewnie nie jest to zbytnio przyjemne. Także jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Ale walk się zapowiada bardzo fajnie. Będziemy szli przy szczelinach, więc zobaczymy. Tak, z tą trasą to jest też o tyle fajnie i śmiesznie, że najpierw pokazuje Wam nawigacja 130 km prosto, żeby skręcić w lewo i jechać kolejne 170 km prosto. Więc taka skomplikowana trasa była, ale bardzo w porządku. Ale znowu jest mnóstwo much, więc Maciek już ma siatkę, ja zakładam i ruszamy. Gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. No dobrze, pierwsze 100 metrów za nami. A mówiąc 100 metrów, mam na myśli wejście 100 metrów w górę. I nawet była informacja: posłuchaj, szedłeś 100 metrów w górę, zatrzymaj się, napij się. Reszta hajku powinno być trochę bardziej spokojna, więc tak jak nam doradzono, tak robimy. W ogóle śmiesznie, bo co jakiś czas na tym są takie słupki emergency, gdzie się podchodzi i można dzwonić w razie tfu jakiegoś tam niepokoju. Ale widoki robią wrażenie. Mi już coraz bardziej zaczyna przypominać może trochę mniejszą skalę, ale to, co widzieliśmy w Stanach. Nati trochę panikuje i każe mi odchodzić od różnych skałek, bo się boi węży. Boi się Pani węży? Tak. No. No to zobaczymy, trzymajcie kciuki. Gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Ogólnie to mieliśmy jeszcze ciekawą historię ale fajnie w końcu w cień wejść troszkę. Mieliśmy bardzo fajną historię na parkingu. Otworzyłem drzwi od tego jeepa i zakładam sobie buty i tak dalej. A tu nagle słyszymy z tyłu, że ktoś mówi: o, dingo. A ja takie: gdzie? Zamykam drzwi od jeepa. On za tymi drzwiami sobie stoi obok mnie. Więc Australia przypomina, żeby je nie lekceważyć i że jednak są to dosyć klimaty dzikie. A z tymi dingo to nigdy nie wiadomo. My zawsze się tak zastanawiamy z Nati. Mieliśmy już kilka razy okazję spotkać dingo. Nie tylko w zoo, ale też na różnych plażach i tak dalej. One się wydają niegroźne i zazwyczaj nic nie robią. Tych ataków podobno nie ma jakoś dużo. Ale na przykład ostatnio czytaliśmy, że na jednej z plaż zagryzły dingo dziewczynę. Tam było różno dużych jakichś sytuacji, ale tak jak mówimy, nigdy nie wiadomo. Widzicie, jak się Nati odgania od much. A tutaj taki przesmyk. Could have the world to ourselves.
Going to a place that's far, staring at the stars for hours. A tutaj jest nasz parking, więc widać, że już kawałek drogi pokonaliśmy, także nieźle. I w ogóle nie oddaje telefon tego, jak jest Totalnie. wysoko. Ale nie wiem, może jak podniesiesz wyżej, jakbyś tak Nie zaproponował wiem, trochę? chyba nie widać, Nie? ale wow. No ale no drzewka. Widzicie zresztą. No, ale pięknie. Niesamowite. Jeżeli oglądaliście naszą serię ze Stanów, to możecie kojarzyć podobne widoki z Bryce Canyon. I tu, wiemy, że to oglądacie. Pozdrowienia dla Albo Maćka i Zion, Natalii. Albo Zion. Albo Zion. No, pięknie, pięknie. 'Cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this. A tutaj też fajnie, bo jest taka skrzynka ratunkowa i tam nie wiem, czy będzie widać. Daleko stoi, więc jeżeli tfu coś się dzieje, to też fajnie, bo można jakiś tam sprzęt znaleźć, więc bardzo przemyślane. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as I już po hajku. Odpoczęliśmy, złapaliśmy chwilę oddechu, skoczyliśmy na stację benzynową, natankowaliśmy samochód, złapaliśmy jakieś snaki i jesteśmy gotowi do wyjazdu. Szybka notka na temat tego hajku. Na informacji jest powiedziane, że to powinno zająć około 3-4 godziny. Nam zajęło to mniej niż 2 godziny 50. Fakt faktem szliśmy dosyć takim sportowym tempem, ale nie powiedziałbym, że robiliśmy to jakoś w pośpiechu. Mieliśmy czas, żeby się zatrzymać w jakichś punktach widokowych, zrobić zdjęcia, więc dziwne. A zrobiliśmy cały ten loop, który był powiedziany, więc... Ale bardzo fajnie, naprawdę sprawdził się ten walk. Baliśmy się, że jedziemy 3 godziny na walk, który aż tak bardzo nam się nie spodoba, a naprawdę wyszło super. Było super. No i warto. Jak jesteście tutaj, macie więcej czasu, to naprawdę ta droga nie jest taka przerażająca. No dobra, co do drogi, to nas teraz czeka 300 km drogi z powrotem, ale wyjątkowo planowaliśmy, że będziemy jakoś na 19 z powrotem, a wygląda na to, że będziemy na 5, więc całkiem niezły czas, pewnie jeszcze skoczymy na zachód słońca. No, więc życie, szerokie drogi. some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future. To ja, wasz ulubiony, zaspany przewodnik. Kilka informacji mam do przekazania w kontekście tego miejsca. Pierwsze to co widzicie za mną, to coś, co pewnie skaleczy wymowę, nazywa się Kata Dżuta. Coś takiego? Katatiuta. I to w języku ludności tutejszej oznacza many heads, czyli wiele głów. I no, odnosi się do tego, że to są takie po prostu poszczególne wystające szczyty, tak to nazwijmy. I są one wyższe niektóre od Uluru, więc to jest dosyć niesamowite. Ale odnośnie tego miejsca, to miejsce nazywa się znowu Katatiuta, Katadżuta Dune Sunrise Viewing Platform, coś takiego. 30 minut od Ayers Rock, no i się muchy zaczynamy. Musimy spadać do samochodu, więc będę się już może powoli tam kierował, ale jest to 30 minut od resortu i naprawdę warto, bo nie dość, że macie przepiękny wschód słońca ze strony Uluru, to jeszcze fajnie oświetlają właśnie te wzgórza za nami. I ostatnia myśl, którą mamy, to jest taka, że jak przyjechaliśmy, to było mnóstwo ludzi.
No bo była to wycieczka. Znowu autokar pełny ludzi, a potem Dokładnie, jednak oni przyjechali odjechali. 5 minut po wschodzie słońca, zawijka z powrotem do autokaru i zostało dosłownie z 3-4 pary i było tak wspaniale cicho, spokojnie. Wiem, że w czasie tego wyjazdu mogę wyjść na jakiegoś hejtera wycieczek zorganizowanych, to wcale nie tak. Jeżeli nie macie innej możliwości, są to świetne okazje i tak dalej, ale jeżeli możecie sobie pozwolić na to, żeby taką wycieczkę zrobić samemu, to chyba warto. Chyba warto i dzięki temu macie trochę więcej spokoju, macie trochę więcej możliwości na to, żeby dopasować to pod siebie i trochę spokojniej sobie to wszystko zobaczyć. Szlak mnie trafi z tymi muchami. Lecimy do samochodu. My już jesteśmy w drodze na ostatni punkt całego programu tego wyjazdu, czyli Valley of the Winds, czyli Dolina Wiatrów. Bardzo fajny hike się zapowiada, zobaczymy jak dojedziemy, ale ja w innym temacie do Was będę teraz mówił. Mówię do Was o tym, że w Ayers Rock tam są te różne restauracje. I to, co jest ciekawe, to jest tam prowadzony taki program. Oczywiście szczegóły sobie wyszukajcie. Natomiast ogólnie chodzi w nim o to, że oferują oni w niektórych miejscach doszkolenie, trening, wykwalifikowanie właśnie osób z tutejszych, z tych terenów, aborygenów, żeby oni właśnie w tych poszczególnych miejscach działali. No i nie wiem, czy coś nagrywaliśmy, chyba nie, ale byliśmy właśnie w kawiarni, gdzie łapaliśmy szybkie śniadanie i ta kawiarnia, to ona się nazywała Academy coś tam i ona właśnie działała w ramach tego programu, czyli byli tam trenowani, szkoleni aborygeni po to, żeby właśnie robić kawę, robić jedzenie, tego typu rzeczy. No i faktycznie większość obsługi w kawiarni była właśnie ludności tutejszej. Więc taki fajny, lubimy takie inicjatywy, fajnie też takie miejsca wspierać, więc jeżeli szukacie miejsca na kawę, niestety nie najlepszą w okolicy, jeżeli szukacie najlepszej kawy, to Cultural Center obok Uluru, ale jeżeli chcecie złapać kawę tuż przy ośrodku, to fajnie jest podejść chyba do tego miejsca i w taki drobny sposób wspomóc tę inicjatywę, która naszym zdaniem jest bardzo, bardzo fajna. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. Jak zawsze z każdej podróży tradycja zachowana, do rodziny lecą pocztówki do Uluru. You were some of the best of things to find.